Cześć! Dzisiaj będzie krótko na temat tantry. Żeby mówić o tantrze, należy zacząć od wyjaśnienia różnicy pomiędzy tantrą tradycyjną a neotantrą. Po pierwsze, tantra tradycyjna istnieje od kilku tysięcy lat. Natomiast neotantra istnieje od kilkudziesięciu lat, czyli jest czymś dosyć nowym. Drugą istotną różnicą jest to, że neotantra skupia się przede wszystkim na relacjach, na pracy w parze, nad lepszymi orgazmami. Masaż tantryczny też wywodzi się z neotantry. Tantra tradycyjna skupia się na pracy nad sobą, nad swoim wnętrzem. To praca rozwoju osobistego i duchowego. To zawiera w sobie różne narzędzia pracy, jak mantry, jantry, mandale, sadhany, a raczej tego nie znajdziemy w neotantrze. W neotantrze również się pracuje z energią męską i z energią żeńską, które pochodzą z tantry tradycyjnej, ale sposób wizualizacji znacznie się różni. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że w tradycyjnej tantrze wizualizacje są bardzo szczegółowe, zawierają bardzo dużo detali, są skomplikowane, są efektem naszych głębokich myśli, odkrytych w naszych umyśle, które podczas medytacji wychodzą jako wizualizacje, ale są bardzo trudne do osiągnięcia czy wizualizowania. Ale to będzie temat na kolejny filmik. Chcę Wam o tym coś więcej powiedzieć. Ogólnie w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo zamieszania wokół tantry i bardzo często to, co jest określane jako tantrą, w rzeczywistości jest neotantrą. Prawdziwa tantra była przez bardzo długi czas utrzymywana w tajemnicy w obszarze Himalajów. I to przez bardzo długi czas, ale wraz z inwazją Chin na Tybet jednak przyszła zmiana. Mimo że to zdarzenie było bardzo negatywne, bardzo zagrażające dla tych ludzi, Tybet postanowił otworzyć się na świat i propagować swoje nauki, podzielić się tantrą, naukami tantrycznymi i przekazywać dalej tą wiedzę, którą oni mieli od tysięcy lat. I to dlatego dzisiaj możemy spotkać lamów w każdym kontynencie i możemy poznać teraz od nich prawdziwą ścieżkę tantry. I wszyscy z nich zawsze podkreślają, żeby wejść na ścieżkę tantry, to trzeba najpierw opanować podstawy konwencjonalnego systemu drogi sutr. Nauki i praktyki tantry sięgają czasów Buddy Shakyamuniego, który spędził jego pierwsze 30 lat jego życia w luksusie, ponieważ był synem króla. Poznał cierpienie, śmierć, chorobę, starość i uciekł z tego królestwa, żeby szukać drogi, która mogła prowadzić go do ustania tego cierpienia. I przez 6 lat żył w ascetyzmie i wyrzeczenia i zrozumiał, że ta też nie jest właściwa droga, ta też jest niezdrowa, że żadna skrajność nie prowadzi do niczego dobrego, żadna skrajność nie jest zdrowa. Te doświadczenia były dla niego naprawdę kluczowe, ponieważ znalazł tą środkową drogę pomiędzy luksusem a wyrzeczeniem się z przyjemności. Te doświadczenia doprowadziły do tego, że pozbył się naprawdę z cierpienia i z przyczyn cierpienia, ponieważ był naprawdę daleko od przyczyn cierpienia. I przez kolejne kilkadziesiąt lat nauczał właśnie tej środkowej drogi. I nauki Buddy nazywają się dharmą. I w dharmie są zarówno nauki sutr, jak i tantry. I są 3 drogi. W sutrach jest Hinayana i Mahayana, a w tantrach jest to droga Vajrayany. W sutrach, czyli Hinayana i Mahayana, chodzi głównie o oczyszczanie umysłu z wad i ograniczeń i rozwijać w sobie miłość i mądrość
poprzez różnego rodzaju medytacji, praktyki koncentracji i różnego rodzaju innych praktyk umysłowych, co stwarza przyczyny do osiągnięcia stanu przebudzenia. A w tantrach natomiast mówi się, że to jest najkrótsza droga do oświecenia, ponieważ również stwarza przyczyny, ale w odróżnieniu od praktykanta sutry, jogin tantryczny przyjmuje przyszły rezultat, czyli osiągnięcie stanu przebudzenia, jako punktem wyjścia do drogi rozwoju osobistego, duchowego. I tantra jest opisana jako droga, która może doprowadzić do oświecenia w ciągu jednego żywota i nie trzeba czekać na reinkarnację. W tantrze nie mówi się, że jeśli będę medytował, to będę oświecony. Jeśli będę dobrym człowiekiem, to będę przebudzonym Buddą. Nie. Według tantry już teraz powinniśmy być oświeceni. Ale nasze myśli przeszkadzają w osiągnięciu tego przebudzenia. O jakie myśli chodzi? Chodzi o myśli typu: nie potrafię robić tego, nie mam wystarczająco umiejętności w tej dziedzinie. Gdybym się urodził w bogatej rodzinie, to dopiero wtedy. Kobiety, mężczyzny mają różnice. Ja jestem taka i nie mogę. Te myśli to przeszkody w naszej głowie. I to one nie pozwalają nam się rozwijać, nie pozwalają nam być szczęśliwym i spełnionym. W tantrze jesteśmy tacy sami, mężczyzny i kobiety. Każdy mężczyzna jest kompletnym mężczyzną. Każda kobieta jest kompletną kobietą. Każdy człowiek, niezależnie od płci, ma w sobie energię żeńską i energię męską. Czyli każdy jest połączeniem uniwersalnej energii. To, czego potrzebujesz, już masz. Jest w tobie. Jedyne, co potrzebujesz, to odkryć to w sobie, poznać siebie, nauczyć się to rozpoznawać i posługiwać się swoją energią. Wszystko masz w sobie. Nie musisz tego szukać na zewnątrz. I taka jest tantra, w którą wierzę i która naprawdę pomaga w każdą sferze życia. Bez wyjątków. A wracając do neotantry, to jest nauka o orgazmach, o długiej ejakulacji lub o braku ejakulacji, o orgazmach energetycznych całego ciała. I chociaż to nie jest istotą tradycyjnej tantry, to również są piękne sprawy. Rozwijanie i kierowanie uwagi na tą sferę, czyli na sferę intymności, życia seksualnego, życia z partnerem, życia z samym sobą pod kątem seksualnym, uczyni nas naprawdę bardziej szczęśliwych, więc warto też o to dbać. Ale, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze jest znać różnicę między tantrą tradycyjną a neotantrą. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dla mnie, która dotyczy wszystkich nauczycieli tantry. Moim zdaniem każdy, kto się zajmuje neotantrą, powinien mieć jasno określone różnice między tantrą a neotantrą i uczciwie nazywać, co jest neotantrą, a nie tantrą, ponieważ tylko może dlatego, że słowo tantra lepiej brzmi niż neotantra. I jeszcze jedna myśl to taka, że ze względu na to, że pracujemy z energiami, to tym bardziej powinniśmy być uczciwi i szanować wszystkie te wartości i jakości płynące z tradycyjnej tantry. Ważne jest regularnie korzystać z nauk lamów, z medytacji tantrycznych, z mantr tantrycznych, z sadhany tantrycznych, żeby nie wykrzywić wartości tradycyjnej tantry, ale zawsze po inicjacji od lamy. Nie wolno praktykować sadhany tantrycznych bez inicjacji od lamów. Są niektóre, które można, na przykład sadhana vajrasattwy, ale inne to są też tajemne przekazy, trzeba mieć wytłumaczenie od lamy. I bardzo ważne jest rozwijać w sobie bodhicittę i mieć zawsze na uwadze to, że w tantrze nie krzywdzi się ani siebie,
ani innych. To podstawa tantry. Bodhicitta? O tym opowiem w innym filmiku. Dziękuję.